założyłem jedzeniowy tour iShow Speeda po Europie, który rozpoczął się w Niemczech, a na chwilę obecną jeszcze on trwa. Ostatnim krajem, jaki odwiedził w momencie realizacji tego filmu, jest Irlandia, a tam akurat jadł banany. Ale skąd w ogóle wziął się pomysł na tego typu film? Podczas wizyty Speeda w Polsce obejrzałem jego live'a i trafiłem na moment, gdzie jadł on pierogi oraz barszcz. Wtedy zacząłem przeglądać pozostałe transmisje i zobaczyłem, że w prawie każdym kraju, jaki odwiedza, przy okazji testuje tam lokalną kuchnię. Postanowiłem więc własnoręcznie przygotować potrawy, które pojawiły się na jego live'ach i zobaczymy, które kraje będą miały najlepsze jedzenie. Na cały odcinek będę miał do dyspozycji kartę Joker, która pozwoli mi kupić posiłek, a nie go przygotowywać. To będzie taka moja tajna broń. Pierwszy kraj, jaki odwiedził Speed, to są Niemcy. I jeszcze na wstępie, jeżeli oglądaliście jakikolwiek stream Speeda, to możesz zostawić teraz polubienie i zobaczymy, ile osób ogląda jego streamy i jak bardzo jest popularny. Zostaw lajka i zobaczymy, ile będzie osób śledzących Speeda pod tym filmem. A tymczasem w Niemczech jadł dwie potrawy. Wydaje mi się, że on w każdym kraju brał takie regionalne danie, a tam jadł baklawę oraz donera, czyli tureckie regionalne jedzenie. Bo jeżeli chodzi o regionalne jedzenie z Niemiec, to nie wiem czemu, ale kojarzy mi się browar, kiełbasa, jakiś wurst, ale nie to, co on jadł. No ale tak jadł, więc tak też będę odtwarzał. I zaczynamy od baklawy. Baklawę jadł w samochodzie, jakiś ziomek tam wszedł i mu podarował baklawę jako tradycjonalne jedzenie. Pierwszy raz w życiu będę przygotowywał baklawę, więc mam nadzieję, że mi wyjdzie. I do przygotowania baklawy będę potrzebował pistacji. Jest ich naprawdę mnóstwo i pokroję je mega drobno. Ciasto filo wyłożyłem na blachę do pieczenia, którą wyłożyłem papierem do pieczenia, żeby nic się nie poprzyklejało. Oczywiście używam sprayu z KFD. Tutaj w tym przypadku jest to oliwa z oliwek, nic innego na chacie nie miałem, a potrzebny był mi taki spray w psiku, ponieważ on jest bardzo komfortowy do gotowania, więc psikam i teraz uwaga, będę wszystko robił takim schematem. Ciasto filo, psikamy sprayem z KFD, dajemy erytrytol i pokruszone pistacje i takie etapy będę teraz robił cały czas, do momentu, aż skończy mi się składniki. Ciasto, spray, erytrytol, pistacje. Ciasto, spray, erytrytol, pistacje. I teraz kończę psikając sprayem na samej górze i całość idzie do piekarnika. Ogólnie później się okazało, że to był trochę przypał, ponieważ to wszystko zaczęło dymić i mega zaparowałem sobie kuchnię dymem. Mordo, muszę wszystko tutaj wietrzyć. Baklawa, pa. Trochę jak z lasagną było, ale może się da zjeść. Nie wiem, czy to widać, ale jest okropny dym tutaj. Wiatrak na stole i jazda. Dobra, lecimy z testem. Mam nadzieję, że to będzie lepsze niż lasagna z ostatniego odcinka. Powiem ci, że po złożeniu to w taką kanapeczkę nie wygląda to źle. Patrz, są pistacje tutaj, więc naprawdę może to być dobre. Gryz zapoznawczy. Naprawdę spoko. Nie jest to jakieś mega słodkie, ale myślę, że to jest plus. Zwykła baklawa jest tak potężnie słodka, a tutaj przez ten erytrytol ta słodycz jest taka zrównoważona. Która się czuje, jakbym jadł takie napowietrzone ciasto francuskie, a naprawdę jest to kozackie, fajnie smakuje. Jeżeli chodzi o kebaba, to w mojej wersji będzie mięso z kurczaka. Wziąłem więc pierś, pokroiłem na kawałki i wziąłem przyprawy. Nieprzypadkowo również są to przyprawy z KFD, ponieważ jeżeli kupujesz coś z kodem IFM, dostajesz rabacik na cały sklep na KFD. No ale po prostu to taki mały disclaimer. Przypraw dałem obficie, ponieważ chcę, żeby to mięso bardzo dobrze smakowało. I wszystko mieszam. Oczywiście pamiętaj myć ręce po mięsie, ponieważ to są bakterie, ziomek. I teraz na rozgrzaną patelnię psikam sprayem i wkładam mięso, ponieważ trzeba je przysmażyć. Całość robię do momentu, aż będzie gotowa, czyli przysmażam, później dodaję wody, patelnią zamykam i to mięso tak się dusi troszeczkę, żeby w środku było zrobione. I teraz pora na warzywa. W moim przypadku będą to pomidory, ogórek oraz sałata, ponieważ to są moje ulubione opcje do kebaba i poza tym dodatek do jedzenia. Uwielbiam te trzy warzywa po prostu. A do tego już przygotowane, upieczone, usmażone mięso. Let's go! Lecimy z kebabem i ogólnie pieczywo, które udało się zgromadzić, żeby zrobić mega donera. Mamy od Doner Kebab. Bułeczka kupiona świeżo, już nawet jest przygotowana, rozkrojona. Pachnie zajebiście. Będziemy mieli prawdziwego kebaba, ale najpierw trzeba to przygrillować, przytostować, bierzemy opiekacz. I bułeczka do opiekacza. Myślę, że wstępnie jest zrobione. Ale jest gorący, luj. Sosy bierzemy mieszane, czosnkowy i ketchup. Nie żałujemy. Sałateczkę damy do środka. Oczywiście dajemy kurczaczka. Pomidorki. Obowiązkowo muszą być pomidorki. Cebulka. Cebulka jest kozakiem. Ogóreczek. Ja uwielbiam świeży ogóreczek. On nadaje takiej właśnie świeżości, chrupkości, jest petardą. Mnie to wkurza właśnie, że te składniki są w kebabie niepomieszane. Oni powinni tak na bieżąco to robić. No, warstwami, nie? No właśnie. Na górze nie ma mięsa? Co jest grane? Tu musi być wszystko idealnie, zarąbiście. I czosnek na górę. Prawdziwy chamski doner i to jeszcze makrosowy. No wygląda to przekozacko. Pamiątkowa fota.
Nie wiem jak się do tego zabrać. Ja pitole, serio, to jest game changer. Kebab w domu robisz sobie, cześć. Ogólnie to byś mogła iść dzień w dzień, śmiało, ponieważ tu jest wszystko legitne, low fat, makrosowe i zajebiste. Kolejny kraj, który odwiedza Speed, to jest Albania i tam on zjadł lody. Tak dokładnie to Speed chciał kupić lody i taki ziomek, który mu je sprzedawał, zaczął go trollować i zabierać te wafelki. To jest takie bardzo typowe wśród sprzedawców na takich wczasach albo na takich wakacjach, że są takie punkty, gdzie co chwilę ci biorą wafelka i finalnie nie możesz go zjeść. Więc postanowiłem te lody odtworzyć. Oczywiście będą to lody wysokoproteinowe, mało tłuszczowe, zajebiste w mojej wersji. Do przygotowania będziemy potrzebowali odżywki białkowej, mleka, może być to wysokoproteinowe, co ja używam, albo po prostu zwykłe. Proteinowy pudding. Wszystkie składniki dajemy do blendera i teraz jednak zmieniam białko na WPC 82 tylko i wyłącznie z racji smaku, ponieważ tam to miałem jagodowe, a chciałem lody czekoladowe, więc biorę białko czekoladowe, a jedyne na chacie jakie mam czekoladowe to jest akurat WPC 82, no to zamianka. Daję 30 gramów odżywki białkowej, ogólnie możesz dodać więcej, żeby podwyższyć proteinowość tych lodów. No i wszystkie składniki ze sobą dokładnie blenduję, a później przelewam do opakowania, które będzie mrożone 24 godziny, więc ten przepis jest zrobiony 24 godziny wcześniej, żeby to wszystko mogło się zamrozić. Całość zamykam, daję do zamrażarki i czekamy 24 godziny. No, po 24 godzinach możemy w końcu wyciągnąć nasze lody z zamrażarnika i użyć maszyny do robienia lodów. Taką posiadam w domu, więc czemu by z niej nie skorzystać? Całość wkładam, zamykam maszynę i do roboty. Ta maszyna ogólnie mega głośno hałasuje, więc mam nadzieję, że te lody mi nie odfruną. Nie odlecą mi jak Speed człowieku do następnego kraju. Są wafelki, lody zrobione. Pierwszy raz robiłem na tej opcji ice cream, tak to robiłem light ice cream, ponieważ sobie wkręcałem, że light ice cream, że lekkie lody, że mało kaloryczne, ale to chodzi pewnie o konsystencję. Więc sprawdzamy jak wyszły teraz zwykłe lody. Taka konsystencja. Chyba trochę piaskowa, nie? No, co? Zaraz zobaczymy. Brakuje właśnie mi łyżki do lodów. Wnoszę o to, żeby w tym domu była łyżka do lodów. Chcę nakładać tym? Dobra, challenge accept. Dobra. Co jest? Nie mogę wyjąć. Ogólnie są dobre, ale konsystencja trochę lipa. Mam wrażenie, że brakuje takiego spojenia jeszcze. Bierzemy krem pistacjowy. Odrobinę damy. 20 gramów tu było. I jeszcze raz. No i teraz zarobista konsystencja. Pa. Domowe, proteinowe lody. Czaj. Cyk. Cyk. Próba. Proteinowe, pistacjowo-czekoladowe lody. Wyborne, zarąbiste. Te lody przydadzą nam się jeszcze w jednym przepisie, ale to będzie później. Moi mili, przenosimy się do Włoch. Tam była kolejna podróż, z której zaczerpnę dwa dania. Spaghetti oraz pizza. Zaczniemy od spaghetti. Do przygotowania spaghetti oczywiście potrzebuję makaronu, więc gotuję go. Ja akurat używam takiego z algami, ponieważ zaległo mi na chacie i to jest idealny moment, idealna pora, żeby go użyć. Więc gotuję go zgodnie z instrukcją na opakowaniu, odcedzam wodę i z powrotem daję go do garnka. I teraz potrzebny mi jest sos. Używam pomidorów w puszce, akurat tutaj taka wersja bio. Całość wlewam do garnka. Po dodaniu pulpetów drę jeszcze ser parmezan, ponieważ to było na makaronie Speeda. No i wszystko jest iście włoskie. Bella fantastico. No to moja interpretacja spaghetti bolognese. Makaronik wygląda na przeterminowany, ale spokojnie, to po prostu jest ze spiruliną. Pulpeciki mięsne. Dobra, no masa. Może nie tak jakbym był we Włoszech, ale naprawdę poznańskie. Poznańskie spaghetti. Dodatek parmezanu naprawdę robi robotę i faktycznie jeżeli chodzi o moje ulubione dania, to pizza i spaghetti to są takie topowe dania z Włoch, które naprawdę mega lubię. Na razie nic tutaj nie jest złego, wszystko jest pyszne, zajebiste i oby ten poziom się utrzymał. A kolejne co, to robimy pizzę. Pizzę robię standardowo z mojego przepisu, czyli 250 gramów mąki, 130 ml ciepłej wody, sól, olej, około 5-15 ml oleju, sól, bo to powiedziałem, woda, powiedziałem ciepła, nie gorąca, drożdże. Dodajemy drożdże do wody, wszystko dokładnie mieszamy, sól do mąki, żeby się z drożdżami nie połączyła. Mam nadzieję, że nadążasz. No i wszystkie składniki ze sobą oczywiście mieszam. Standardowo używam Thermomixa, ponieważ jest to mega wygodne, nie trzeba wygniatać, tylko to ci robi cały czas maszyna, więc to jest naprawdę mega komfort. Do miski trzeba teraz odczekać, aż to wszystko wyrośnie, podwoi swoją objętość i tada! Mamy już gotowe ciasto na pizzę i jak widzisz, ciasto jest mega sprężyste, można je naprawdę formować rękami
ono nie pęka. Jest naprawdę kozak, jest takie sprężyste. Kaszka manna na deskę, która będzie mi potrzebna, żeby tą pizzę wsunąć, ponieważ będę ją standardowo robił na kamieniu. Takie pizze w domu są najlepsze. Na kamieniu, zainwestuj w kamień do pizzy, uwierz mi, opłacić się to. Będzie po prostu kozak. Przed nałożeniem sosu spryskuję ciasto na pizzę oliwą, żeby sos nie wpijał się w ciasto. Tutaj używam taki gotowy sos do pizzy, on jest naprawdę bardzo fajny i oszczędza sporo czasu, ponieważ nie musisz gotować pomidorów, tylko już je masz. W tej wersji standardowo mozzarelka oraz postanowiłem użyć tutaj takiego chorizo z indyka, czyli taka alternatywa dla pepperoni, żeby było lepsze makro, ale żeby zachować ten sam smak i tak się prezentuje mega pizzorka. Naprawdę pizza, ulubione moje danie, jak mnie śledzisz to wiesz, jeżeli nie, no to zapraszam cię do subskrypcji tego kanału, ziomek. Dołącz do nas, do wiary liczącej makro i po prostu lecimy po 2 miliony. 1 milion, drugi, zróbmy to. Zasubskrybuj, ziomek. Bądźmy friendsy. Tak będę jeździł na waszych garbach. Jest pizza, no są Włochy, to musi być pizza. Tak się prezentuje moja wersja. A! Gorąca. On myśli, że dobra. No, przyszedł. Bo to jest zajebiste, a nie dobre. Ja nie mogę. No, trzeba przyznać, że ty robisz najlepsze pizze. Aż przeciąłem się palucha. Co jest? Gościu się parzy, ale nie umie przerwać jeść. Jest tak pyszna. Taka pizzka domowa robi mega robotę. I aż wręcz zachęcam cię, żebyś sobie otworzyła to w domu, bo jest petardą taką, że koniec. Ty powinieneś mieć swoją pizzę. Można kiedy. Podobno dobrą pizzę je się bez sosów, Ale my tu jemy zajebistą pizzę. mieszane sosy, raz, dwa. Polska pizza, biało-czerwona, mieszana pizza. Napisz w tym momencie komentarz W. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz W na czacie, to będę wiedział, że oglądasz do tego momentu. Po prostu napisz W. No to co, lecimy do Holandii, a tam będą takie holenderskie wafle, które są naprawdę przepetardą. No i te wafle dorwałem w Aldim. Wiesz czemu je kupiłem? Bo wyciągnąłem Jokera, człowieku. Joker stali wyjęty, kupuje wafle. Jakbym miał je robić, to pewnie nie wyszłyby tak dobrze jak kupne. A chciałem spróbować 1 do 1 to co Speed, więc co? Karta Joker, kupuje wafle i testujemy je teraz. Udało dorwać się holenderskie ciastka. Myślę, że one są bardzo podobne do tego, co jadł Speed. Nutri-Score E. Czyli uwaga. Patrz, 16 fatu na 100. Myślałem, że to będzie miało około 25. Mega ciężkie to jest, mega ciężkie. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 w 400 gramach, czyli 40 gramów każdy. Czyli taki jeden ma 172 kalorie. Trochę. Dużo. Podobno to jest kozak. I podobno to się je właśnie na herbacie cieplućkiej, że to się rozpływa. Ale my stestujemy sobie tak, jak jadł Speed. Ale to pachnie zajebiście. Korzenne ciastko. Jakie zajebiste. To jest do dorwania w Aldim, jak coś. Jak chcecie sobie spróbować. Ale kozak w kit. I powiem ci, że chyba tylko w Aldim to jest dostępne, nie? Bo pojeździliśmy po paru sklepach i nigdzie, częściowo nigdzie, a w Aldim było. Zajebiste, serio, Holandia. Kolejny kraj, który odwiedza Speed to Belgia, a tam naprawdę będzie sporo jedzenia, ponieważ mamy gofry, mamy tutaj frytki, mamy frikandel. Zaraz zobaczysz co to jest, też nie wiedziałem. Belgijska czekolada. Belgijskie czekoladki. Czy czekolada z Belgii jest najlepsza na świecie? Testujemy to. Też on właśnie nie miał dokładnie czekolady, tylko miał właśnie takie praliny. Zostaw serce, czyli polubienie pod tym filmem. Tu mamy jakby białą oraz ciemną czekoladę. Ja mam wrażenie, że jadłem lepsze. Znaczy ogólnie sama ta czekolada nie jest jakaś taka przeboska. Uważam, że najlepsza czekolada na świecie to nie jest. Akurat te personalnie. Chcę być szczery, że to jest dobre, naprawdę, warte testowania, ale najlepszą czekoladą na świecie bym tego nie nazwał. Żeby przygotować frikandel będę potrzebował tutaj mięsa wołowego, będę potrzebował jajeczka, przypraw do mięsa, obficie tych przypraw, żeby dało smak, troszeczkę bułki tarte i wszystko dokładnie ugniatam. Mieszam ze sobą i pamiętaj, musisz to zrobić bardzo dokładnie, żeby te wszystkie składniki się wymieszały, żeby nic po prostu nie było po bokach. Ja użyję teraz takich patyczków, ponieważ potrzebujemy czegoś, na czym to mięso się uformuje. Ja akurat wziąłem zwykłe patyczki do sushi. Dla mnie był to strzał w dziesiątkę, ponieważ wielkościowo pasują do frajera, bo we frajerze to będę robił. Frajerskie frikandele będą. Tutaj 4 sztuki idą do frajera, 18 minut, 200 stopni. No to lecimy z frikandelem, czy jakkolwiek to się wymawia. Frikandel. Paruwa człowieku na kiju. Jestem ciekaw, czy to wyszło. Mam nadzieję, że wyszło. Ej, bardzo fajne. Te odcinki naprawdę są kozackie, ponieważ mogę nowych dań spróbować, pokazać tobie, jak to się robi. Pierwszy raz stestować się w czymś. No myślę, że jak na pierwszy raz nie wyszło mi to źle. Trochę to wygląda jak kabanos, ale nie smakuje tak kabanos. W dla Belgii. Ale i tak czekam na Polskę. Było i nie ma. Żeby zrobić belgijskie frytki, postanowiłem kupić najgrubsze i najbardziej takie wypasione frytki, jakie mi się uda dostać. No i właśnie to są te frytki. Czy to jest pleś?
Nie, chyba nie. Oczywiście frytki robię we frajerze, biorę taki papier, który mi pomoże, że nie muszę tego frajera co chwilę myć. Takie jednorazowe papiery są fajne. Wsypuję i zgodnie z programem robię te frytki we frajerze. Fryteczki zrobione. Teraz z papieru trzeba stworzyć takiego rożka, jakiego mieli oni. Poporcjować je. I to wygląda jak bukiet kwiatów. No, proszę. Proszę bardzo, kupiłem ci kwiaty. Thank you, bro. It's amazing. Ale jeszcze trzeba skołować jakiś ostry sos, ponieważ oni tam mieli ninja sos. Szukamy czegoś ostrzejszego. To weźmiemy sobie habanero sos. Dodajemy sosik habanero. Mieszamy. I takim oto sposobem uzyskaliśmy ninja sos. Sos serwowali sobie na górę, więc ja też sobie serwuję na górę sosik. Belgijskie frytki z ostrym sosem. Spicy. Uwielbiam jedzeniowe odcinki. No to zróbmy sobie gofry. Biorę tutaj mąkę, mleko, jajko, proszek do pieczenia oraz erytrytol. Jest to standardowa mieszanka na pankejki, po prostu biorę to samo ciasto, tylko będę robił je w gofrownicy. Tutaj po prostu gofrownica nadaje kształtu, a ciasto jest identycznie to samo, więc nic się tu nie zmienia. Rozgrzewam gofrownicę, sprayuję ją, żeby nic się nie przylepiło i wlewam. Ostrożnie, nie wlewaj tej masy za dużo, ponieważ jak dasz za dużo, wszystko się wleje. Nie wlewaj za dużo masy, ziomek, uwierz mi. Później będziesz miał mniej sprzątania. Boom! Maszyna daje nam znać, że można wyjąć gofry i uwierz mi, że wyszły naprawdę mega przekozacko. Gofry będę robił z bitą śmietaną, daję takie 4 kleksy, owocki na górę, no i tak się prezentuje mega gofer z bitą śmietaną oraz owocami. Mamy goferki, coś naprawdę bardzo, bardzo belgijskiego. Według mnie to będzie najprzyjemniejsze z tych wszystkich posiłków. Śmietana, owoce, gofry, petarda, naprawdę to jest przepyszne. Śmietany nigdy nie za dużo. No i co? Witamy w Polsce, Speed. Speed zawitał do Polski, a tam będziemy robić sobie pierogi oraz barszcz. Jak ja na to czekałem, naprawdę długo na to czekałem. Moje pierwsze pierogi od nie wiadomo ilu, nie pamiętam kiedy robiłem sam pierogi, więc mega się ekscytuję. Przepis na pierogi jest mega banalny, bierzesz troszeczkę oliwy, mąki, ciepłej wody, gorącej wody bierzesz oraz troszeczkę soli. W odpowiednich proporcjach wszystko mieszasz i uważaj, lepiej to rób w rękawiczkach albo sztućcem, ponieważ woda gorąca może ci popalić ręce, ziomuś. I wyrabiam wszystko na jednolite ciasto. Troszeczkę używam pięści, bo tak się lepiej to robi. Później trzeba to rozwałkować. Ja niestety nie mogłem znaleźć wałka, więc użyłem szklanki. I tą samą szklanką będę wykrawał kółeczka, ponieważ to będą nasze pierogi, które zaraz będziemy lepić. Jeżeli chodzi o dodatek, postanowiłem użyć tutaj pastrami wołowego. Nie wiem czemu. Tak jakoś sobie wymyśliłem. Pierogi z pastrami, nigdy tego nie jadłem, a chcę to spróbować. Ten odcinek jest szalony, więc zróbmy to. Do każdego pieroga dodaję porcję pastrami. Tak naprawdę to jeden plasterek podzieliłem na 2 pierogi. I teraz uwaga, skupiam się, żeby to dobrze zamknąć. Składanie pierogów jest najtrudniejszą czynnością, ponieważ żeby zrobić to bardzo ładnie i estetycznie, trzeba się naprawdę narobić. Trzeba posklejać, zrobić fajne rogi i tak dalej. Zobacz jak mi poszło. Oceń tego pieroga od 1 do 7. Napisz w komentarzu jak oceniasz tego pieroga od 1 do 7. Napisz szczerze. Jest brzydki? Napisz 1. Jest zajebisty? Napisz 7. I oczywiście Pankuś stoi na straży pierogów. Tak naprawdę to on by chciał je zjeść. Pierogi będę gotował we wodzie, ale również zrobię opcję we frajerze. Sprawdzimy. Gotowane pierogi kontra pieczone, jak one się będą zachowywać i czym się będą różnić. I które będą lepsze w smaku. Z barszczem poszedłem trochę na łatwiznę, przyznaję się, kupiłem sok burakowy, buraczany. No i wlałem. Mogłem użyć karty Joker i kupić barszcz, a zrobiłem go z soku. Jak się nie ma czego się lubi, to się lubi co się ma. Podgrzałem go w mikrofali. Tak, wiem. Sok podgrzałem w mikrofali, to jest barszcz. Wow. Ten odcinek się rozkręca nieźle. Dobra, w końcu Polska udało się dotrzeć do tego momentu. Mamy barszczyk prowizoryczny. No i pierogi zrobiłem w 2 wersjach. Jedne są gotowane, a drugie są pieczone. Chciałem zobaczyć jaka jest różnica, jak to będzie wyglądać. Te pieczone, jestem ciekaw czy się zrobiły dobrze. Do barszczyku sobie przygotowałem je. Fajnie wyszły, chrupkie. Do barszczyku będą idealne. Więc próbujemy zupki. O! Ale najważniejsze, że Made in Polska. Jak się prezentuje pierodziozo pieczony w zupce. Good shit, bro. Pierogi z pastrami robią robotę. A tu jest taki ugotowany. Tutaj trochę wody się dostało do środka, chyba słabo zakręcone. O kur... ile wody. Kolejny test, bo tamten był trochę dziurawy.
No, i ten jest przekoziro, ziomek. Polska kuchnia górą. No to co, pora na Szwecję i lecimy do Ikea. Chciałem kupić gotowy obiad, ale niestety już jak tam odwiedziłem to miejsce, to już nie było żadnego dania, które mogli mi zaserwować i musiałem wszystko kupić. Na szczęście klopsiki, ziemniaki i sos można było kupić i wziąłem to na wynos, więc zrobimy sobie ikeowski obiad w domu. Klopsiki zrobiłem we frajerze, ziemniaki zrobiłem w garku. W ogóle się zdziwiłem, jak szybko to się robiło i jakiej konsystencji fajnej to jest i w ogóle nic nie przybierało. Sos zrobiłem z dodatkiem mleka oraz śmietany, no i całość komponuję na jednym talerzu i tak się prezentuje danie. No to lecimy z ikeowskim obiadzikiem. Tutaj jeszcze mamy dżem, który jest typowy dla obiadów ikeowskich. Nałożymy sobie porządną porcję, taki jest glutkowaty, fajny. Żarcie z Ikei jest naprawdę kozak. Tam on jeszcze miał, widziałem, taki groszek, ale niestety jak już przyjechaliśmy, tylko można było wziąć i sobie zrobić w domu, więc co? Robimy to. Mamy ziemniaki, mamy sosik, mamy meatballsy, jest dżemik borówkowy, czyli jest cały pakiet. Ziemniaczek, meatballs z dżemem. Petarda. Składowo to nie jest jakiś pewnie najlepszy wybór, te pulpeciki i to wszystko. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z takim szkolnym obiadem. Mamy zestaw z Max Premium Burgers, powiększony, duży napój, Coca Zero oczywiście. Speed w swoim materiale ocenił, że to jest lepsze niż McDonald's. Ale czy będzie to lepsze niż Mac? Osobiście to trochę wątpię. Co, nie chcesz zejść ty? Co jest? Wszędzie te papierowe słomki, dramat to jest. Teraz to jo. Ej, rozwodniona ta kolka. Troszkę? Jakby wygazowana? Albo był lód i się już roztopił. Mamy powiększone frytki, jest tekstura ziemniaka. Szanuję. Ale ciężki burger, zobacz to. Co jest? Ciężki wkryt. Happiness inside. Ja już widzę, jak ty brudzisz tą koszulkę. Frytki z Maka to jednak frytki z Maka, ale na tle pozostałych fast foodów to wydaje mi się, że Max nie wychodzi źle. Są bardzo, bardzo jadalne. Uwaga, uwaga, burger Max Classic. Tu jest podwójne mięso, które jest spłaszczony. To jest taki ala Big Mac. Ogóreczki, sos, cebula, ser, mięso. Jak to będzie smakować? Jeszcze jest sałata pod spodem. A tak robiły? Ty masz większą japę. Ej, dobry, serio. No wiem. Dobry jest ten sos. Faktem to mięso troszeczkę jest takie pasztetowej konsystencji, ale całość zamyka się w zajebistego burgerka. Więc jakby to Speed powiedział, W for the max. Szwajcaria, kraina serów. Tam właśnie wbijamy, a tak dokładnie to tam wbił Speed i tam zjadł 4 dania. Pierwsze to były rosti, czyli takie placki ziemniaczane z jajkiem. No i placki ziemniaczane zrobiłem we frajerze, ponieważ miałem takie mrożone, już robione wcześniej, więc stwierdziłem, że zrobię je. No waste, nie będziemy marnować żarcia i wykorzystam je właśnie w tym odcinku. Karta placki ziemniaczane. Jajo robię na patelni i wszystko składam do jednego dania, czyli placki na dole, jajko na górze i jeszcze postanowiłem dekoracyjnie dodać tutaj szczypiorek, żeby wszystko pięknie, ładnie wyglądało. Czyli mamy placki ziemniaczane w mojej wersji, jajeczko. Weźmiemy sobie tak ze środeczka. Tak to się prezentuje. Bardzo takie śniadaniowe. Szczerze mówiąc, jakoś za plackami ziemniaczanymi nie przepadam. To jest akurat bardzo fajna wersja, ale tak naprawdę na razie najmniej mi to smakuje ze wszystkich posiłków, które były. Po prostu takie ziemniaki połączone z jajkiem. W ogóle to jest posiłek, który bardziej jadłbym ręcznie niż sztućcami, ponieważ ciężko się to kroi i je. Bardziej bym po prostu to złożył w taką kanapeczkę, nałożyłbym to po prostu jajo do środka, 2 placki zamknięte i zrobiłbym to coś w stylu takiego ziemniaczanego, jajecznego burgera. I w takiej formie dużo lepiej to smakuje, ale dalej są to tylko ziemniaki z jajkiem, więc bardziej ciekawy jestem tych pozostałych posiłków, między innymi tych, które będziemy zatapiać w serze, bo płynny ser jest zajebisty i mam nadzieję, że uda mi się to zrobić tak, jak on tam miał na filmie. No to kolejnym, czego spróbuję, będzie to serowy sos, ale będzie to z dodatkiem burgera oraz chleba. Oni tam jedli coś takiego jak chleb taki maczany w serze, a później jeszcze burgera maczał w tym serze, więc najpierw zaczynam od zrobienia burgera. Bierzemy sobie mięso, takie kupiłem, taką wołowinę hiszpańską, robię ją na grillu, a ser zrobię z 3 składników. Sera mozzarella, serka smażonego oraz sera stopionego, sos z KFD. Pomoże tutaj uzyskać fajną konsystencję i oszczędzić dużo kalorii. Wszystkie te 3 składniki mieszam ze sobą i jeszcze potrzebowałem jednak dodać troszeczkę mleka, żeby to było bardziej płynne. Podgrzewam do momentu uzyskania idealnej konsystencji. W międzyczasie jeszcze bułki przypiekam od wewnętrznej strony. Sos serowy jest już gotowy. Patrz jak to wygląda. Ja pitole, zajebiście to się ciągnie, pato. Ja nie mogę. Takiego czegoś jeszcze nie jadłem, więc jestem ciekaw. Pankejka włos, wszędzie są włosy psa. Co jest grane, ziomek? Nawet w serze. Jak on to robi? Czy te włosy się unoszą? Patrz jak to wygląda. Nice. Ale dobre. Serio, mega dobre. Ten ser to jest po prostu game changer, naprawdę. Nie powiem, kalorii to trochę ma, ale ten serek jest naprawdę przekozakiem. No i teraz burger. Najpierw sam burger.
Dobre to hiszpańskie mięso, jest mega soczyste, a ta dolna bułka opada, więc może chwycę sobie tak, o. Jest mega soczyste. I kulminacyjny moment. Burger z serem, a jeszcze maczamy go w serze. Ja nie mogę, stary. Takiego czegoś naprawdę jeszcze nigdy nie próbowałem. Otwiera się burger. Wow. Dobra, testujemy. Wow, kozak, serio, mega kozak. Nice. Tak więc karta Joker wykorzystana. I tak się prezentuje Babeczka z serem. serowy kraj, no to trzeba to spróbować. A na górze mamy jeszcze kajmak, więc naprawdę wygląda to kozak. Ja lubię słodkie, ale wydaje mi się, że to może być mega przesłodzone. Dobre, ale cholernie słodkie na maksa. Tam na dole jeszcze jakieś owoce. Mega słodkie, aż mną wykręciło. No to Grecja! W Grecji zaczynamy od czegoś polskiego. To jest dziwne, w Grecji jest polski akcent, tak. W pewnym momencie jeden z widzów zapukał do Speeda do samochodu i wręczył mu krówki. Więc co, wbijam do sklepu i kupuję krówki takie jak on miał. Udało się dorwać krówki. Myślę, że to są identyczne te same co on miał, ponieważ tak wydaje mi się, tak wywnioskowałem z tego streama. No ale tu znalazłem 3 wersje i nie wiedziałem w końcu, która to jest która. Mamy żółtą, białą, czerwoną i ciekawe, czy to się różni czymś innym niż tylko opakowaniem. Myślę, że nie. Mleczna, mleczna, mleczna. Cream fudge, cream fudge, cream fudge. Solidarność, solidarność, solidarność. Chyba wszystko to samo. A to jest taka ciągnąca się. Ciągutka. No, ej, dawno nie jadłem krówki. Otwieram jeszcze drugą. Czy to jest to samo? Ale ten odcinek mi się podoba. Jak jesteś osobą, która jest weganinem, w KFD masz coś takiego jak weganki. I one są wegańskie. W środku tak się prezentują. Ja lubię bardzo. Teraz są dobre. Ciągaj. A przy krówkach, przy ciągutkach się ciamka. Jak ty chcesz czuć smak? Jak będziesz jadła tak, patrz. Ale wiesz, że nie musisz ciamkać, jak otwierasz buzię? No, właśnie czujesz smak wtedy. Wydobywa się. A jak jem tak, to nie czuję. A tak to poczuj smak, mlaszcz, mlaszcz. Następnie kolejnym daniem z Grecji będzie to pita. Zaczynam od przygotowania tzatziki. Tzatziki, czyli jogurt grecki z dodatkiem przypraw. Dodaję tutaj drobno krojonego świeżego ogóreczka oraz koperku. To wszystko mieszam ze sobą i to nada takiej naprawdę świeżości i smaku. Takiego po prostu greckiego klimatu. Chlebkiem, który przyda mi się w tym daniu, będzie to chlebek pita, czyli coś standardowego. No pita grecka to musi być chlebek pita. Podgrzewam go na grillu i czekam aż się zrobi. Pita nam się teraz spłaszczyła. Nie wiem czy to dobrze czy nie, ale zaraz zobaczymy co z tego wyjdzie. Widziałem, że to się robi podobno tak, że odkrajasz kawałeczek, na przykład tak, żeby móc te składniki do środka dać. Tylko, że to się tam zgrzało, bo lekka dziura tu jest. Nie, no jest, jak paletka wygląda. No ale jest git. Doner wygląda lepiej. Też tam Speed określał właśnie, że doner był lepszy niż te pity. Smarujemy tzatziki do środeczka tzatziki. W sumie składniki damy podobne jak w donerze, żeby było fair. Więc od razu mamy pomidory, mamy sałatę, jest mięsko. Oj kurde. Pomidorek jeszcze na górę, tzatziki obficie. Tak się prezentuje moja wersja. Cienkie ciasto, dużo nafaszerowania. A i frytki jeszcze były. Kurde, muszę zmieścić frytki jeszcze. No to teraz jest naprawdę konkret już. Miały być w środku, ale dlatego, że się zarąbałem. Wow, naprawdę mega dobre. Powiem ci, że to tzatziki Tak odświeża. Jest taki dużo bardziej orzeźwiający smak niż w donerze. Taki wiosenny, no. Taki wiosenny, no. Dla mnie pycha. Kebab w smaku tabuła to jest po prostu klasyk. Więc kebab oceniłbym wyżej, ale to nie jest dużo gorsze. Po prostu jeden punkcik mniej, bo naprawdę to jest petardyczny. I ten dodatek frytek robi robotę, serio. Na streamie w Bułgarii widziałem, że doszło do takiego momentu, kiedy on był w jakiejś restauracji i był taki rwany chlebek. Rwany chlebek od razu skojarzył mi się z takim rwanym chlebem z przepisem z Thermomixa, więc tutaj przygotujemy sobie przepis Thermomixa, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo zbliżone do tego, co właśnie Speed jadł na live'ie. Pierwsze co musisz zrobić, to przygotować takie masełko czosnkowe, czosnek oraz masło, wszystko to ze sobą blendujesz. No i składniki, jeżeli chcesz sobie otworzyć ten chleb, no to są 1 do 1 z przepisu z Thermomixa, więc po prostu znajdź przepis Thermomixa na rwany chlebek, to będzie to wszystko to samo. Kiedy ciasto jest zrobione, wałkujemy je na blacie i teraz dołożyć musisz masło, również to rozsmarowujesz, kroisz teraz nożem do pizzy takie paski i to robisz wszystko po to, żeby teraz te paski pobrać i zrobić z nich takie zakładki. Robisz takie zakładeczki i musisz teraz powkładać je do formy, w której będziesz wszystko piekł lub piekła. W naszym przypadku ta foremka pierwsza była za duża, później zmniejszyliśmy ją do odpowiedniej, no i całość leci do piekarnika 200 stopni na około 20-25 minut. No i finalnie taki chlebek wyszedł i znowu jest psi włos, patrz, kolejny. Kolejny psi włos do kolekcji. Co jest grane? Rwiemy sobie kawałeczek, patrz to.
Cieplutki jeszcze. Kozak z masłem czosnkowym. Ale czy to jest takie tradycyjne bułgarskie danie? Wiesz co? Weź mi tam wyrwij coś. A żeby było z tym masłem. O. O, dobry. Kolejny jedzeniowy kraj, który odwiedza Speed, to Rumunia. Tam w pewnym momencie dostał kiełbasę z bułką oraz sosami, więc przygotowuję sobie właśnie taką wersję. Kiełbasę będę robił na opiekaczu, dodaję bułkę pszenną oraz sosik z KFD, ja daję ketchup. No i co, mamy to. Zestaw kiełbasiarza jest gotowy. Szczerze mówiąc mi się to mega kojarzy z meczem, że idziesz na mecz, dostajesz kiełbasę, bułkę, ketchup, czy musztardę, czy zestaw sosów, czy co tam tylko chcesz i tak sobie jesz. Więc jeżeli dotrwałeś do tego momentu i jesteś mega widzem, takim mega kozakiem, napisz komentarz kiełbasiarz. To będę wiedział, że oglądasz do tego momentu i będziemy kiełbasiane ziomki, ziomek. Kiełbasiane ziomki, ziomek? To musisz to napisać teraz. Kiełbaska elegancka. Do tego pieczywko. Sosik. Proste, a jakie zajebiste. Na kozaku taka kiełbaska. Powiem ci, że mega zazdroszczę Speedowi, że zrobił taki tour, że mógł potestować tyle żarcia. Jak w sumie ja robię to samo, halo. Zazdroszczę samemu sobie. No to lecimy dalej. No to wbijamy do naszych sąsiadów Czechy i mamy kołacza. Speed zjadł tam takiego kołacza i mu zrobił takie oczy, że to było takie zarąbiste, więc muszę co zrobić? Odwzorować to w domu, ziomek. Zawsze chciałem spróbować zaszczekać tak jak on. Ciekawe, czy mi wyjdzie. Zostaw łapkę w górę. I jeżeli chodzi o zrobienie kołacza w domu, no to tutaj zrobiłem taki eksperyment. Wziąłem ciasto do pizzy, standardowo tak jak robiliśmy wcześniej. No i teraz trzeba było je po prostu udusić na takiego wielkiego węża i potrzebowałem na czymś to wszystko zakręcić. No i tak się składa, że nie miałem żadnej foremki do tego, więc stwierdziłem, hej, mam batata, mogę zrobić to na batacie. Owijam go w folię, ciasto kręcam dookoła, batata spryskuje wszystko sprayem z zewnątrz i teraz robię tak, żeby erytrytol poprzyklejał się do tego ciasta i wszystko daję do frajera. Ogólnie zaskoczyłem się, ale przepis wyszedł genialnie, tylko ten erytrytol mi troszeczkę spadł, więc musiałem dołożyć erytrytol na talerz i jeszcze raz poobkręcać. Najważniejszy moment teraz, żeby wyciągnąć tego batata z ciasta, żeby nic nie pękło. Udało się, erytrytol jeszcze dodaję na górę i testujemy tego wielkiego giganta. No i mamy kołacza, przesłanie na dziś. Nigdy się nie poddawaj, jak nie masz foremki, zawsze może być batat. Znowu włos. Kurde, policz ile włosów dzisiaj psich było w jedzeniu. Ciekawe czy trafić, bo teraz jest okres, gdzie pancake gubi włosy i to jest po prostu dramat. Wszędzie kłaki, wszędzie są tego kłaki, ziomka. Ale pachnie fajnie. Typowo czuję się jakbym był w Zakopanem, bo tam takiego kołacza pierwszy raz w życiu jadłem, na Gubałówce pamiętam. Próbujemy czeski kołacz. Zajebisty, jak prawdziwy kołacz, a to bez cukru. Masz włosa na palcu. Psi włos, co jest? Dla mnie 7 na 7. Dobre czy niedobre? No powiedz, że sztos, nie? Nie powiem. To jest ciasto na pizzę, więc leci z tym ziomek. Jakby to z nutellą jeszcze było. Dobra, no. No i co? No i co? Czujesz jakbym jadła pizzę z cukrem. No, to jest sztos. To lecimy dalej. Dobra, masz. Speed wbija do Austrii i tam spróbuję sobie strudla jabłkowego. Ogólnie miałem zagwozdkę jak to przyrządzić, ale stwierdziłem, hej, polecimy spontanem. Wziąłem wrapa, takiego standardowego i pokroiłem go na 4 kawałeczki. Do tego będę potrzebować takich gotowych prażonych jabłek i teraz wszystko wkładam po kolei. Wrapik, jabłuszka, wszystko ugniatam, dodaję kolejną porcję wrapika, jabłuszka, wrapik, zamykam, na górę daję spray i całość daję do frajera. 180 stopni, 12 minut. Pewnie zastanawiasz się, co ja tu wykombinowałem. Erytrytol jako cukier puder, to trzeba sobie radzić tym, co jest pod ręką. To jest właśnie taki kanał. I bierzemy lody, które zrobiliśmy będąc w Albanii. I on tam miał lody, trzeba uformować z łyżki kulkę. Call me Master Chef. Albo po prostu Ifim Chef. Wszędzie są psie włosy. Nice. To są twoje włosy. Chrupkie to jest. Jak lasagna. Ale to jest gorące. Gorące ciastko. Zajebiste. Ej, serio? Takie szybkie, a takie dobre. Genialne w swojej prostocie. Wbijamy do Węgier, a tam spróbujemy sobie gulasza. Gulasz to jest jeden z przepisów, gdzie Speed powiedział, że to jest naprawdę przekozackie. Więc spróbujemy zrobić sobie taką wersję. Do przygotowania będę potrzebował dużo warzyw. Bierzemy sobie mięso wołowe pokrojone już na gulasz i jedziemy takim standardowym przepisem, czyli warzywa, sos pomidorowy, mięso, przyprawy. Musi się to odpowiednio długo gotować, żeby te wszystkie składniki oddały smaku i żeby to wszystko fajnie ze sobą współgrało. Zobaczymy jak wyszło.
Ty, ładnie wyszło. No, jakbyś jeszcze pietruszką dał. Jeszcze na górę teraz to, patrz. Stary zrobił gulasz. Dobra, próbujemy gulasz. Ja zawsze miałem w domu gulasz z parówką. Kto miał gulasz z parówką, pisze w komentarzu. Mega gorące to jest. Ale gorące. Ale mięso by mogło się trochę tak z 15 minut być, żeby było bardziej kruche. Dla mnie to jest dobre danie, ale na tle tych wszystkich innych to nie jest jakieś takie wyróżniające się. Dałbym je wysoko, ale gdzieś w połowie, bo są lepsze pozycje tutaj. Węgierski gulasz. No to wbijamy do Norwegii. Ta Norwegia, która jest taka przez Speeda troszeczkę znienawidzona, każdy wie, co się tam stało. Ale tam w końcu przy drugiej wizycie spróbował czegoś, co mnie naprawdę bardzo zaintrygowało. Były to gofry z kurczakiem i warzywami. Więc gofry zrobiłem ze standardowego przepisu, który był wcześniej. Jak nie wiesz, co to za przepis, to cofnij sobie na początek filmu. Do tego będę używał takich gotowych kurczaczków, one są w wersji pikantnej. Robię je we frajerze, zgodnie z instrukcją na opakowaniu i będę potrzebował dużej ilości warzyw. Ja akurat wziąłem sobie takie standardowe jak do kebaba, czyli ogórek, pomidor oraz sałata, tylko taka sałata bardziej pekińska. No to co? Przygotowujemy. Mięsko już zrobione. Te chyba wyszły najbardziej okazale, więc te sobie weźmiemy. To będzie kanapka z gofrów, cześć to. I kolejny włos, licz to ziomuś, kolejny włos, co jest grane? Kolejne włosy pojawiają się. Najpierw warzywa. Nie no, sos, warzywa. Warzywa, bo jak dam sos, to się wsiąknie i będzie taki lepek. Nie będzie, bo jest przepalony. Będzie lepek. Watch and learn, bro. Ketchup. To będzie dziwne. 3 kawałeczki. Dajemy tutaj. Pomidyksy. Nice. Ekstra sos. Tak się prezentuje. Sikarafon. Sikalafon kanapka. Mega norweska. Złamana stopa kanapka. Takiego połączenia jeszcze nigdy nie jadłem. Mam nadzieję, że będzie przekozaczkiem. Mega. To mięso jest pikantne, więc ono nadaje jeszcze takiej pikantności, to jest połączenie smaków. Słodki gofr, pikantne mięso, warzywa, chrupkość, sosy, sikalafon. No to jak oceniał te wszystkie produkty Speed? Według jego rankingu numer 1 to był doner, drugie miejsce zajęło spaghetti oraz pizza z Włoch, a trzecie miejsce zajął gulasz ex aequo z pitą. Dla mnie osobiście na pierwszym miejscu dałbym polskie pierogi, drugie miejsce dodałbym holenderskie wafle, ponieważ tak mi zasmakowały i zdziwiłem się, że to jest tak dobre, a na trzecim miejscu dałbym doner kebab. Jak dotrwałeś do końca, to napisz w komentarzu, co z tych wszystkich dań podobało ci się najbardziej i co najchętniej byś zjadł.